Największy ssak lądowy, którego samce osiągają do 900 kg. Jeden osobnik rocznie może zjeść do 10 ton pokarmu. W 1919 zginął w Polsce ostatni osobnik. Na szczęście już po 10 latach wróciły do Puszczy Białowieskiej. Czy wiecie, o jakim zwierzęciu mówię? Na pewno się domyślacie. Dzisiaj poopowiadam wam o najbardziej zagrożonych zwierzętach w Polsce oraz o tym, jak udało się wskrzesić żubra. Zapraszam do oglądania. Od czasu zniknięcia żubra z Polski minęło więcej niż 100 lat. A dziś w naszym kraju występuje ich ponad 2000. Na pewno zastanawiacie się, jaka historia skrywa się za ochroną żubra. Potrzeby ochrony gatunku dostrzeżono już kilkaset lat temu. Pierwsze rozporządzenie chroniące żubry wydał król Polski Zygmunt I Stary w 1553 roku. I choć okres rządów królów i carów kojarzy się nam z polowaniami, wtedy na ziemiach polskich żyło 1800 przedstawicieli tego gatunku. Zimą były dokarmiane, a polowania na nie były dozwolone tylko dla najważniejszych osób w państwie. Paradoksalnie to właśnie takie działania pozwoliły uchronić żubry przed całkowitym wyginięciem. Nawet rozbiory Polski nie miały wpływu na ich los, a car Aleksander I wydał specjalny dekret chroniący żubra. W XVIII i XIX wieku ten imponujący ssak mógł być spotykany tylko na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. Niestety na skutek kłusownictwa w 1919 zginął w Polsce ostatni osobnik. A w jaki sposób wrócił do świata żywych? Już w 1923 powstało w Polsce Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, a rok później pierwsza para żubrów została zakupiona i przywieziona z Niemiec do Polski. Niestety nie wydała ona potomstwa. 6 lat później za sprawą dotacji polskiego rządu powstała hodowla w Białowieży. W przywracaniu gatunku wziął udział 12 żubrów, tak zwana grupa założycielska. Po II wojnie światowej w naszym kraju przetrwało 17 przedstawicieli tego gatunku, a w 1952 pierwsze z nich zostały wypuszczone na wolność. Według danych z końca 2021 w Polsce żyje 1/4 światowej populacji tego gatunku. Ich liczba wyniosła wówczas niecałe 2500 osobników, z czego ponad 2200 żyje na wolności. Najwięcej z nich zamieszkuje Puszczę Białowieską, która została objęta ochroną obszarową. Ustanowiono tu Białowieski Park Narodowy, czy też wyznaczono tu obszar Natura 2000, Puszcza Białowieska. Musimy pamiętać, że jest to gatunek o bardzo długiej historii. Pochodzi z epoki Pleistocenu, czyli sprzed ponad 2,5 miliona lat. W trakcie ostatniego zlodowacenia żubry niemal całkowicie wymarły, a ocalałe osobniki stanowiły podstawę dla dzisiejszych populacji. Zwierzęta te są naprawdę zdumiewające. Czy wiedzieliście, że żubry potrafią przeskakiwać płoty do 2 metrów wysokości i pływać naprawdę długie dystanse? Dzięki temu mogą pokonywać naturalne przeszkody, takie jak rzeki czy jeziora. A co ciekawe, dorosły osobnik je do 30 kg pokarmu dziennie. Jaki los czeka największego ssaka Europy w najbliższych latach? Nie jest on zagrożony wyginięciem, co niewątpliwie można uznać za sukces. Niestety przywrócenie i odtworzenie populacji tego gatunku nie sprawiło, że gatunek jest bezpieczny. Obecnie jest zaklasyfikowany jako bliski zagrożeniu. Niestety został odbudowany z małej liczby osobników, więc obecnie cechuje się niską różnorodnością genetyczną. W związku z tym jest w znacznym stopniu podatny na choroby. Żubr to oczywiście nie jedyny gatunek, o którym zamierzam wam powiedzieć. Na pewno kojarzycie puchacza. Ptak ten słyszy co najmniej 10 razy lepiej niż człowiek. Usłyszy nawet bicie serca myszy na głębokości 1,5 metra pod zwałami śniegu. Co naprawdę interesujące, sowy latają niezwykle cicho. Posłuchajcie lotu gołębia. A teraz sowy dla porównania. Populacja puchacza jest zagrożona, a w naszym kraju występuje poniżej 300 par lęgowych. Niestety jest ich mało z wielu powodów. Jednym z zagrożeń zidentyfikowanych dla tego gatunku jest utrata siedlisk. W wyniku prowadzonych melioracji i zmian użytkowania gruntów, które prowadzą do zaniku terenów otwartych, będących ważnym miejscem zdobywania pokarmu, jak i stanowiących środowisko życia dla preferowanych przez puchacza ofiar. Nie sprzyja mu również zanieczyszczenie środowiska. Co szczególnie istotne, ta największa spośród sów jest gatunkiem szczególnie wrażliwym na płoszenie. W momencie, gdy zwierzę się przestraszy, może porzucić swoje gniazdo i jaja. Puchacze odgrywają również ważną rolę w ekosystemie, pomagając m.in. kontrolować populację gryzoni. Na pewno słyszeliście też o rysiu. W pierwszej połowie XX wieku liczba przedstawicieli tego gatunku w Europie, w tym w Polsce, drastycznie się zmniejszyła. Przyczyną tego spadku było niszczenie lasów, które stanowią naturalne środowisko życia tych drapieżników oraz źródło pożywienia. Jak przystało na koty, są szybkie i zwinne. Potrafią przeskoczyć przeszkodę w wysokości ponad 2 metrów i biec z prędkością ponad 60 km na godzinę.
Jednak co szczególnie ciekawe, prowadzą samotny tryb życia, a w pary łączą się tylko w okresie godowym. A co stanowi ich źródło pożywienia? Polują na sarny, a także ptaki czy zające. Na pewno jednak jest kilka innych faktów, które Was ciekawią w rysiach. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mają pędzelkowate końcówki na uszach? Okazuje się, że dzięki temu oraz dzięki charakterystycznej budowie ich uszu, rysie są w stanie precyzyjnie lokalizować dźwięki oraz wyłapywać wysokie częstotliwości. A czy wiedzieliście, że ich łapy pełnią funkcję rakiet śnieżnych? Zobaczcie tylko, jak doskonale radzą sobie na śniegu. Coś niesamowitego. Są zwierzętami terytorialnymi, a obszar ich bytowania wynosi około 250 km² dla samców oraz 133 km² dla samic. Niestety w dzisiejszych czasach o takie terytorium dużo trudniej niż setki lat temu. Wielkie kompleksy leśne poprzecinane są siecią dróg, która uniemożliwia im codzienne wędrówki na taką skalę. Nasz krajobraz jest przepełniony drogami i zabudowaniami. W naszych lasach wywrócone drzewa są zazwyczaj usuwane, a to właśnie one są wykorzystywane przez rysie jako schronienie. Z tego właśnie powodu występują głównie w Sudetach i Bieszczadach. Są gatunkiem zagrożonym w naszym kraju, gdzie żyje ich około 500. Są również znane ze swojego krótkiego ogona, który zawdzięczają swojemu przodkowi. Ze względu na to, że prowadzą naziemny tryb życia, ewolucji nie zależało na jego wydłużeniu. Kolejnym gatunkiem, o którym nie należy zapominać, jest rybołów. Szacuje się, że pod koniec XIX wieku na terenach Polski żyło nawet 300 par tego gatunku ptaków. Obecnie występują wyłącznie na Mazurach, a także na pograniczu ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Ich stanowiska lęgowe ograniczają się zatem do 2 obszarów. Mają one ściśle określone wymagania względem terenów, na których występują. Konieczna jest obecność wysokich sosen o płaskich koronach, które są dogodne do zbudowania gniazda. Polowanie rybołowa to fascynujące zjawisko, które musicie zobaczyć. Najpierw krąży na wysokości od 20 do 50 metrów nad wodą, wypatrując ryb. Gdy dostrzeże swoją zdobycz, składa skrzydła i spada w dół jak pocisk, nurkując pionowo do wody. Tuż nad powierzchnią wysuwa swoje szpony i zanurza się, próbując złapać rybę. Czasem zdarza się, że rybołów zaatakuje rybę o tak dużych rozmiarach, że nie jest w stanie jej unieść z wody. Jest to gatunek wymagający ochrony czynnej, natomiast wokół miejsc lęgowych obowiązują strefy ochronne. Mimo że większość populacji rybołowów w europejskim zasięgu utrzymuje się na stabilnym lub też rosnącym poziomie, w Polsce od końca XIX wieku obserwuje się spadek liczebności. Całkowita liczebność szacowana jest w ostatnich latach co najwyżej na 40 pary. Obecnie wiemy, że średni wiek sosen, na których rybołowy miały swoje naturalne gniazda, wynosił 155 lat. Jednakże wiek dojrzewania sosny w lasach gospodarczych wynosi od 80 do 120 lat. Bez wątpienia może być to jednym z czynników zmniejszenia populacji tego gatunku. Na terenie Polski obserwuje się również spadek liczebności cietrzewia. W Polsce jest gatunkiem o bardzo niskiej liczebności, a co więcej, jego populacja znacznie zmniejszyła się w ostatnich latach. Od połowy lat 70. rozpoczął się gwałtowny spadek liczebności tego gatunku. W okresie między 1982 a 1994 rokiem populacja tego gatunku zmniejszyła się o aż 73%. Zaś jego obszar występowania zmniejszył się o 45%. Na przełomie XX i XXI wieku szacowano, że w całym kraju żyło około 2000 osobników cietrzewi. Naturalnie występują w kompleksach leśnych otoczonych podmokłymi nieużytkami, w sąsiedztwie terenów otwartych lub półotwartych, takich jak wrzosowiska, uprawy leśne, bagna, hale, poligony oraz rozległe nieużytki. W związku z tym występuje w Karpatach Zachodnich, Sudetach i Borach Dolnośląskich. Nieliczne ptaki żyją także na Polesiu Lubelskim, w Kotlinie Sandomierskiej, a także w Karpatach i Sudetach. Dlaczego jest ich coraz mniej? Powodów jest wiele. W tym osuszanie terenów, takich jak torfowiska, wycinanie zarośli, skracanie granicy między lasem a terenem otwartym, intensyfikacja rolnictwa, czy też po prostu urbanizacja i industrializacja, a także wycinanie zarośli. Jednym z zagrożeń dla tego gatunku jest również nieodpowiedzialna turystyka. Przede wszystkim nielegalne zimowe aktywności turystów w strefach ochronnych. Podobnie jak rybołów, cietrzew również wymaga ochrony czynnej, a także stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Działania na rzecz ochrony zwierząt w Polsce to nie tylko dbanie o nowe stada. Naukowcy stale pracują nad zabezpieczeniem genomu żubra w Polsce. Celem tych działań jest zapewnienie zabezpieczenia genetycznego żubrów na wypadek, gdyby w przyszłości znów zagroziło im wyginięciem. Wszystko dlatego, by zminimalizować wymieranie oraz spadek różnorodności biologicznej. Bo są to naprawdę duże problemy, z którymi musi mierzyć się nasza planeta. Jak duże? Według dostępnych danych od 1970 roku populacja kręgowców żyjących na wolności zmniejszyła się o 69%.
Jeśli nadal, jako ludzkość, będziemy eksploatować planetę w takim tempie jak obecnie, a globalne ocieplenie będzie postępować zgodnie z prognozami, do 2050 roku może wyginąć co najmniej 10% wszystkich gatunków kręgowców lądowych. Czy można rozwiązać te problemy? Cóż, można próbować. W ostatnim czasie w Montrealu podczas szczytu COP15 udało się osiągnąć porozumienie w sprawie ochrony światowej bioróżnorodności. Co szczególnie istotne, porozumienie przewiduje objęcie ochroną 30% powierzchni lądowej i morskiej planety. W ramach porozumienia zaproponowano dodatkowe setki miliardów na ochronę bioróżnorodności oraz zwiększenie pomocy dla najbiedniejszych krajów rozwijających się, dotkniętych degradacją środowiska. Ten film powstał w ramach współpracy komercyjnej z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach kampanii Chroń bioróżnorodność. Jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało, pamiętajmy, że przyszłość naszej planety zależy od nas. Dlatego gorąco Was zachęcam. Zmieńmy nasze nawyki na bardziej prośrodowiskowe oraz wspólnie dbajmy o środowisko naturalne. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie też, aby w wolnej chwili wbić na mojego Instagrama czy też TikToka. Na razie, hej!